To jest Polski Codziennie, strona z podcastami i wideo do nauki języka polskiego. Ucz się z nami polskiego autentycznego, przyjemnie i bez stresu. Cześć, dzień dobry. Witaj na Polski Codziennie. Dzisiaj przyszła do mnie przesyłka. Zrobiłam zakupy w internecie, kupiłam jakieś kosmetyki, kupiłam ich dużo i pewnie dlatego dostałam w prezencie upominek, niespodziankę. Dostałam świeczkę zapachową. Nie lubię świeczek zapachowych, są dla mnie za bardzo chemiczne. Ale pomyślałam, darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby. A ponieważ tak pomyślałam, postanowiłam dzisiaj wyjaśnić Wam to polskie powiedzenie. Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby. Zapraszam. Na początku dziękuję i gratuluję wszystkim naszym członkom klubu Polski Codziennie, który dostępny jest na platformie Patreon. Jestem bardzo zadowolona, że klub zaczął działać. W ramach klubu mogę dać członkom klubu wiele dodatkowych materiałów, ćwiczeń, dodatkowej wiedzy. Jeśli macie ochotę, również możecie zostać członkami naszego klubu Polski Codziennie poprzez platformę Patreon. Możecie korzystać z tych materiałów na platformie Patreon, które zostały przygotowane do każdego wideo lub podcastu. Przypomnę tylko, że są to takie materiały jak transkrypcja w formacie PDF, audio w formacie MP3, wyjaśnienie trudnych słów w wersji PDF i w wersji audio, aplikacja do nauki wymowy w języku polskim, quiz, który sprawdzi Twój stopień zrozumienia wideo lub podcastu, dyktando w wersji MP3 do słuchania i napisania dyktanda oraz w wersji PDF do sprawdzenia, czy dyktando zostało napisane poprawnie, fiszki do nauki słownictwa. To jest dużo rzeczy dodatkowych przygotowanych do każdego materiału. Warto z nich korzystać, aby uczyć się języka lepiej i szybciej. Jeśli chcecie mieć dostęp do wszystkich tych materiałów, dołączcie do klubu Polski Codziennie. Zapraszam Was serdecznie. Link do klubu na platformie Patreon znajdziecie w opisie poniżej. To pierwszy link w opisie do wideo. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu, a jest nim powiedzenie darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby. Jak zwykle najpierw wytłumaczę, wyjaśnię znaczenie dosłowne słów, które tworzą to powiedzenie, a potem powiem, co mamy na myśli, gdy tak mówimy. Darowany to pierwsze słowo. Darowany albo podarowany to taki, którego ktoś dostał w prezencie. Jeśli ktoś podarował nam coś albo darował nam coś, to znaczy, że dał nam prezent. Na przykład Janek podarował dzisiaj kwiaty Basi. To znaczy, że Janek dał Basi kwiaty. Basia dostała kwiaty od Janka. Drugie słowo to koń. Piękne zwierzę, które każdy zna. Koń to duży ssak. Ma piękną grzywę, aksamitną sierść i przepiękne, mądre oczy po bokach głowy. Gdy biegnie, powstaje charakterystyczny dźwięk. Kolejne słowo zaglądać albo jego zaprzeczenie nie zaglądać. Zaglądać to inaczej patrzeć,
popatrzeć w głąb czegoś. Możemy powiedzieć, że lekarz zajrzał do gardła pacjenta, to znaczy obejrzał gardło, zajrzał do środka na tyle, na ile mógł oczywiście. Albo możesz powiedzieć, okno do pokoju było otwarte, zaglądam więc do środka. Patrzę przez okno, zaglądam przez okno do wnętrza, do środka pokoju. No i ostatnie słowo, zęby. Myślę, że tego słowa nie muszę tłumaczyć. Wszyscy mamy zęby w ustach. Służą one do gryzienia pokarmów. Dzięki zębom możemy pogryźć i połknąć jedzenie. Dobrze, teraz przejdziemy do naszego powiedzenia darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby. Powiem Wam, jak o tym powiedzeniu mówi pan profesor Bralczyk, a mówi oczywiście z humorem. Zęby u konia to ważna rzecz. U każdego ważna, ale u konia szczególnie. Pokazują wiek i stan zdrowia. Kupowanemu koniowi trzeba w zęby zaglądać, nawet jeśli nie wiemy, jakie cechy te zęby konia mogłyby pokazywać. Trzeba choćby dlatego, żeby nie wyjść przed sprzedającym na niekompetentnego frajera. Ale co innego kupować, co innego dostawać. Z prezentu powinniśmy się cieszyć, zwłaszcza w obecności prezentującego. Potem oczywiście zajrzymy koniowi wszędzie, w zęby też, ale temu, kto daje, przykrości nie można sprawić. Piękne, prawda? Powiedzenie mówi, że jeśli się coś otrzymało za darmo, zwłaszcza w prezencie, to nie należy tego krytykować, nawet jeśli nie jest to prezent naszych marzeń, jeśli prezent nie spełnia naszych oczekiwań. Takim krytykowaniem prezentu możemy kogoś urazić albo możemy zrobić mu przykrość. Zresztą jest to niegrzeczne. Dostaliście coś? Podziękujcie i tyle. Tak jak ja dziękuję za świeczkę zapachową. Dam ją w prezencie komuś, kto lubi świeczki zapachowe. Teraz, jak zwykle, kilka przykładów sytuacji, w których można użyć naszego powiedzenia. Pierwsza sytuacja. Masz rower. Lubisz jeździć na rowerze i zawsze na rowerze jeździsz do pracy. Pewnego dnia wychodzisz z domu i widzisz, że ktoś ukradł ci rower. Nie tylko nie pojedziesz na rowerze do pracy tego dnia, ale raczej długo nie będziesz jeździć na rowerze, bo teraz nie kupisz nowego roweru, nie masz pieniędzy na nowy rower. Twój sąsiad, starszy mężczyzna, daje ci swój rower. To stary rower, sąsiad go już nie używa i może go podarować tobie. Ten stary rower to nie jest twój rower, nie jest tak wyposażony i w ogóle jest stary, ale darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby. Jesteś wdzięczny sąsiadowi, że dał ci rower, że masz na czym jeździć do pracy. Druga sytuacja. Pewna fundacja zbiera pieniądze na wyposażenie jakiegoś szpitala w sprzęt medyczny. Chce kupić 5 nowych urządzeń medycznych. Fundacja organizuje zbiórkę pieniędzy. Ludzie wpłacają pieniądze, ale wpłacają mniej niż oczekiwała fundacja. Za zebrane pieniądze można kupić tylko 3 urządzenia, a nie 5. Ale darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby. Dobrze, że w ogóle ktoś dał pieniądze i dobrze, że można kupić przynajmniej 3 urządzenia. Trzeba być wdzięcznym za to. I ostatni przykład. W czasie pandemii rządy wielu krajów przygotowały pomoc finansową dla przedsiębiorców, dla ludzi, którzy mają firmy, mają biznesy. Taka pomoc finansowa nie mogła pokryć oczywiście wszystkich strat i wydatków przedsiębiorców, ale darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby. Warto dostać cokolwiek,
niż nic. Każda pomoc jest lepsza niż żadna. Myślę, że teraz powiedzenie darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby nie ma dla Was żadnych tajemnic i rozumiecie je doskonale. Będziecie również umieli użyć tego powiedzenia w trakcie wielu rozmów po polsku. Przypominam na koniec o naszym klubie Polski Codziennie. Link do klubu to pierwszy link w opisie do wideo. Jeśli macie przykład sytuacji, w której moglibyście użyć tego powiedzenia, napiszcie o tym koniecznie w komentarzach. Życzę Wam wspaniałego dnia. Buziaki. Cześć!